tym filmie zobaczycie prezentację automatycznego zamka Teddy firmy Gerda. Zapraszam na materiał. Otwórz drzwi. OK, wysyłam prośbę o odblokowanie urządzenia lock A4F0. Zamek drzwi można otworzyć na wiele sposobów. Tego pierwszego nie polecam. Brak klucza z zamkiem Teddy to teraz nie problem. Wystarczy, że zbliżymy się do drzwi, a one się otworzą. Zamek Teddy możemy kupić w różnych konfiguracjach. Szczegóły na stronie producenta. Zestaw prezentowany na tym filmie składa się z mechanizmu sterującego, z cylindra oraz z bramki do internetu. Zawartość opakowania mechanizmu sterującego. Opakowanie z cylindrem zabezpieczone plombą bezpieczeństwa oraz naklejką hologramową. Wkładka posiada 6. klasę zabezpieczeń. Przy zakupie do wyboru mamy dwie długości wkładek oraz typ wkładek z zabierakiem oraz z zębatką. Mostek Teddy. Dzięki niemu będziemy mogli w każdej chwili sterować zamkiem z każdego miejsca na ziemi oraz sprawdzić dziennik aktywności. Można go zasilić za pomocą przewodu USB lub bezpośrednio wpinając wtyczkę do mostka. Przechodzimy do części praktycznej. Demontujemy dotychczas używaną wkładkę. Tak się szczęśliwie złożyło, że wkładka, która była w zestawie, była już skonfigurowana wymiarowo dokładnie do mojej wkładki. Nie trzeba było nic robić. Ale gdyby trzeba było zmienić długość wewnętrzną, należy dopasować odpowiednio segmenty. Tak to się robi. Jeżeli dotychczasowa wkładka była dokładnie zlicowana z okuciami, to wkładkę Teddy należy nieco wydłużyć. Musi być o 2-3 mm dłuższa od dotychczasowej wkładki. Ta naklejka służy do wytłumienia dźwięku zamka. W instrukcji podano, aby najpierw zamontować wkładkę, a potem dopiero mechanizm sterujący. Ja jednak radzę, aby zrobić to od razu.
będzie o wiele łatwiej. Tak przygotowana wkładka połączona z mechanizmem sterującym może być teraz włożona w zamek drzwi. Sprawdzamy poprawność montażu, obracamy gałką, a następnie kluczem. Kolejną czynnością jest pobranie, zainstalowanie w smartfonie oraz zarejestrowanie się w aplikacji Teddy. Po dokonaniu tych wszystkich czynności dodajemy naszego Teddy'ego. Aplikacja jest bardzo przejrzysta. Tutaj nie powinno być żadnych trudności. Wszystkie kroki są bardzo dokładnie opisane. Są różnego rodzaju wskazówki i podpowiedzi. Po dodaniu mechanizmu sterującego do aplikacji przechodzimy do kalibracji zamka. Stosujemy się do wyświetlanych na ekranie wskazówek. Etap pierwszy. Kalibracja pozycji zamkniętej. Etap drugi. Kalibrujemy pozycję zamka w pozycji otwartej. Możemy też, choć nie jest to konieczne, skalibrować zapadkę. Dla celów tego filmu kalibrację przeprowadzam na tym skonstruowanym przeze mnie modelu, ale proces kalibracji na rzeczywistych drzwiach nie odbiega od tego przedstawionego obrazu. Trzeba też pamiętać, że jeżeli byśmy zmienili wkładkę razem z mechanizmem sterującym do innych drzwi, to kalibrację trzeba przeprowadzić od nowa. Po skonfigurowaniu możemy korzystać z funkcjonalności zamka. Jeżeli będziemy korzystać tylko z Bluetooth, to sterować smartfonem będziemy mogli w zasięgu Bluetooth. A jeżeli dodatkowo jeszcze użyjemy mostka do internetu, to będziemy mogli sterować tym zamkiem z każdego miejsca na świecie. Testuję zamek Teddy już od miesiąca. To jest zapis wszystkich zdarzeń w tym czasie. Nic nie ujdzie naszej uwadze. Odnotowane jest każde otwarcie i każde zamknięcie zamka. I to te zarówno kluczem i gałką, ręcznie,
za pomocą przycisku, jak i też otwarcia i zamknięcia automatyczne. Mamy informację, czy zamek jest zamknięty całkowicie, czy niedomknięty. Jest też informacja o ładowaniu. Nie ma nas w domu, a chcemy kogoś wpuścić do środka. Nic prostszego. Wystarczy dać mu dostęp. Dostęp może być pełny lub ograniczony. Możemy na przykład w ten sposób udostępnić nasze mieszkanie ekipie remontowej. Zamek ten też sprawdzi się przy wynajmie mieszkań lub w zakładzie pracy, na przykład w biurze. Nie potrzeba żadnych kart ani kluczy, wystarczy tylko smartfon i aplikacja Teddy. W ustawieniach mamy nazwę zamka, którą możemy zmienić dowolnie, rodzaj połączenia, poziom baterii, wersję oprogramowania oraz funkcje, które należy dostosować do własnych potrzeb. Po aktywowaniu autozamykania nie będziemy musieli już pamiętać o zamykaniu zamka drzwi. Najciekawszą funkcją tego zamka jest autootwieranie. Po skonfigurowaniu tej funkcji nie będziemy musieli w ogóle używać kluczy, ani też aplikacji w smartfonie. Wystarczy, że będziemy mieli smartfon w torebce czy kieszeni, a po podejściu pod drzwi zamek otworzy się automatycznie. Aby funkcja autootwierania działała niezawodnie, należy podać lokalizację zamka, a także ustalić strefy wejścia i wyjścia. Zamek nie będzie się otwierał zawsze, gdy znajdzie się w zasięgu Bluetooth smartfona. Aby aktywować funkcję automatycznego otwierania, należy najpierw wyjść poza strefę wyjścia i dopiero kiedy znajdziemy się w strefie wejścia, zostanie aktywowana funkcja autootwierania. Dopiero gdy znajdziemy się w odległości około 2 metrów od zamka, Teddy zostanie uruchomiony. Funkcja autootwierania nie zostanie aktywowana, na przykład gdy wyjdziemy do sklepu, który znajduje się do 150 metrów od miejsca zamieszkania. Dopiero gdy przekroczymy tę strefę, a następnie wejdziemy w strefę wejścia, autootwieranie zostanie aktywowane. W zakładce Status możemy sprawdzić proces autootwierania, ewentualnie sprawdzić, dlaczego proces autootwierania nie został dokończony. Powodów anulowania autootwierania może być kilka. Mógł upłynąć limit czasu podejścia, zamek został otwarty tuż przed nami przez kogoś innego, czy opuszczono strefę wejścia. Generalnie przez ten miesiąc testu zamek działał niezawodnie, tylko w paru przypadkach nie otworzył mi drzwi, a to z mojej winy, ponieważ na przykład nie był włączony Bluetooth w telefonie. Po włączeniu powiadomień będziemy na bieżąco informowani, jaki jest stan zamka, czy jest otwarty, zamknięty, czy jest może niedomknięty i kto otwarł zamek. W mechanizmie sterującym jest akumulator o pojemności 3000 mAh. Jedno ładowanie wystarcza na około pół roku użytkowania. Kabel USB ma końcówkę magnetyczną, dzięki czemu nie ma obaw podczas ładowania, że go wyrwiemy. OK Google. Otwórz drzwi. Zamek Teddy może współpracować z wieloma platformami i systemami Smart Home. Czy możesz podać mi swój kod PIN? 1, 2, 3, 4. OK, wysyłam prośbę o odblokowanie urządzenia Lock A4F0. Tu jest przykład współpracy z asystentem Google. OK Google. Zamknij drzwi. OK, wysyłam prośbę
prośbę o zablokowanie urządzenia lock A4F0. Zamek z wkładką TEDi możemy otwierać za pomocą smartfona zdalnie, zupełnie automatycznie w funkcji autootwierania, a także za pomocą zwykłego klucza, obracając gałkę lub naciskając przycisk gałki. Możliwości jest wiele. I na koniec jeszcze eksperyment. Test siły zamka. Wprawdzie nie jest tani, ale zamek TEDi to solidna konstrukcja. Dziękuję za uwagę.